na poziomie społecznym. And any group of people whose sexual practices cause or are associated with many more sexually transmitted diseases obviously is costing society a great deal. I też jakakolwiek grupa ludzi, której działalność, której praktyki sprawiałyby to, że znacznie częściej i znacznie szerzej zapadają na choroby przenoszone drogą płciową, no jest oczywistym kosztem dla społeczeństwa całego. And so let us look first of all at child molestation as near as we can determine from the data. Zacznijmy od molestowania dzieci, dane na ten temat. I would point out that we know a fair amount about the molestation of children, but on the other hand, far more children are molested than ever rise to the level of courts and incarcerations or newspaper stories. Dość dużo wiemy o molestowaniu dzieci, no ale jednak jest duża część też informacji, która do nas nie dociera, tych przypadków, które pozostają w ukryciu. After all, as in most social science, we know only a little bit. We only know some of what is going on. We know much more is going on that we don't know about. Nauki społeczne nie docierają do wszystkich danych. Wiemy jakąś taką powierzchowną część tego, co się dzieje, no jest dużo rzeczy, o których się nie dowiadujemy. The first set of information we have about child molesters are those who are incarcerated, those who are in prison for having gone through the whole legal process. These are convicted of having molested children. Pierwsza grupa danych dotyczy osób uwięzionych, czyli skazanych za molestowanie dzieci. To już są zamknięte sprawy, ludzie w więzieniach. The Kinsey Institute, Kinsey himself being a homosexual, and his colleagues also participating. I tutaj chciałbym zacytować badanie pochodzące z Instytutu Kinseya. Kinsey sam był homoseksualistą i też jego instytut był otwarcie prohomoseksualny. Oni zrobili jedno z takich badań dotyczące właśnie osób skazanych za molestowanie. Published a number of books in the 40s and 50s having to do with those, particularly in the volume Sex Offenders. I ten instytut opublikował wiele publikacji w latach 40., 40s and 50s? Yeah, the 1940s i 50. Na temat właśnie przestępców seksualnych. In which they reported that for those convicted, incarcerated, that about a third of all the child molesters that they collected and analyzed. I właśnie Instytut Kinseya, ten prohomoseksualny instytut, im wyszło, że około 1/3 przypadków molestowania dzieci, mówimy o tych skazanych, to była właśnie sprawcami byli homoseksualiści. About a third engaged in homosexuality. Czyli 1/3 z tych sprawców molestowania dzieci praktykowała homoseksualizm. I have looked, you probably have looked, you can find them, surveys of prison systems, surveys of individual prisons. No, sprawdzałam właśnie, też doktor sam sprawdzał też różne badania, to znaczy surveys, w sensie takie oficjalne dane z poszczególnych więzień, bądź też z jakichś szerszych okręgów więziennych, które są publikowane. And sometimes those who engage in homosexuality, that is, usually men, and usually they've molested boys, account for perhaps a low of 25% up to maybe 45% of the prisoners, depending on the institution. I z takich, mam w prezentacji to ujęte jako ankiety dotyczące seksu, z tego rodzaju badań z więzień właśnie, około 20-40% czy 25-30% sprawców molestowania dzieci deklaruje się jako homoseksualiści. But that's just the tip of the iceberg. We realize these are people that
are caught. There are many, many more who are not caught. Ale to jest oczywiście tylko szczyt wierzchołek góry lodowej. Zdajemy sobie sprawę z tego, że jest jeszcze wielu ludzi poza tym, którzy nigdy nie są złapani i trafiają do więzienia. So let us look at two surveys in particular done by very pro-homosexual investigating teams. Spójrzmy więc na dwa badania, które zrobili bardzo prohomoseksualni badacze, grupy badaczy otwarcie prohomoseksualnych. The first, from the Kinsey Institute, was published in 1978, Bell and Weinberg. Pierwsze Bell i Weinberg z roku 1978, opublikowane przez Instytut Kinseya, w związku z tym ten właśnie prohomoseksualny instytut. In the San Francisco area, they assembled a kind of a random sample of about 700 gays and about 300 lesbians. W okolicach San Francisco oni zebrali taką pi razy oko reprezentatywną grupę do badania, grupę 700 gejów i około 300 lesbijek. And because Kinsey had asked this question before in his original research, they asked about sexual interaction with children in his original research. No i ponieważ Kinsey wcześniej też to badał, oni zadali takie podstawowe pytanie o aktywność seksualną z dziećmi. Zapytali tych gejów i lesbijki, którzy byli właśnie w tej próbce badawczej. One of their questions read, how many of your homosexual partners were 16 or younger when you were aged 18 or older? I jedno z pytań, które zadali, było takie, proporcjonalnie ilu z waszych partnerów miało poniżej 16 lat, partnerów tej samej płci, od momentu, kiedy wy byliście już pełnoletni, tak, czyli mieliście 18 lat bądź więcej. Jaka proporcja waszych partnerów seksualnych, jak wy już byliście dorośli, miała poniżej 16 lat? When they asked this question, the age of consent in California, where the survey occurred, was 18. Wtedy, kiedy zadano to pytanie, legalna granica legalności związków seksualnych w Kalifornii to było 18. To było 18 lat, tak? Oni pytali to o partnerów poniżej 16 roku życia. Now listen carefully, that 23% of the gays said half or less. I proszę uważnie posłuchać, 23% gejów powiedziało, że połowa lub mniej ich partnerów seksualnych, od kiedy zostali pełnoletni, to były osoby poniżej 16 roku życia. And none said more than half. I żaden z tych zapytanych gejów nie powiedział, że większość jego partnerów, czyli więcej niż połowa, było dziećmi, tak? For the lesbians, the figure was about 4%, half or less. Dla lesbijek około 4% powiedziało, że połowa lub mniej ich partnerek seksualnych to były dzieci. And none said more than half. I żadna z nich nie powiedziała, że większość, czyli więcej niż połowa jej partnerek to były dziewczynki. There are two very important lessons here. I tutaj mówi to nam dwie bardzo ważne rzeczy. First, that around a quarter to 20% of gays, 1 out of 5, 1 out of 4, admitted to having sex with boys. I pierwszy to co możemy z tego przeczytać, to, że około 1 na 4, 1 na 5 gejów przyznało się do seksu z chłopcami. Not a single one, however, was a pedophile in the sense that they only had sex with boys. Ale żaden z nich nie przyznał się wyłącznie do seksu z dziećmi, to znaczy nie było w tej próbce żadnego stricte pedofila. Co będzie bardzo istotne. And for the lesbians, likewise, not one of the lesbians was an exclusive pedophile, that is, who only had sex with children. I podobnie żadna z lesbijek nie powiedziała, że jest wyłącznie skierowana na dzieci, że ma wyłącznie pociąg pedofilny.